A my już po śniadaniu i będziemy ogarniać obozowisko. Poza tym się zrobiło strasznie ciepło. Jeśli tak dalej będzie, to ja już chyba od Turcji będę jechał w krótkich spodenkach. Tylko te by wypadało gdzieś przeprać, bo już są trochę ubrudzone. No i też będzie na takim upale wygodniej jechać w krótkich. A jedziemy podjazd. Od samej stacji już się zaczęło do góry. Ale dobrze się jedzie, bo na tej drodze jest bardzo mały ruch. To jest pierwszy samochód, który nas minął odkąd zaczęliśmy podjeżdżać, a już podjeżdżamy pewnie z 15 minut. Odpowiadałeś od policji? A jeszcze nie, to możemy powiedzieć. No właśnie, jak się zbieraliśmy do odjazdu. Tak, to tak, już przyjechała jednak Straż Graniczna, bo wczoraj już jak skręciliśmy od drogi w drogę polną, to przyjechała Straż Graniczna i się tak wolno przejechała i się nam przeglądała, ale jechała dalej. A dzisiaj rano przyjechali do nas i sprawdzili, ale nic nie powiedzieli. Tak, już myśleliśmy, że nie będą do nas podjeżdżać, ale prawdopodobnie nas z góry zobaczyli, bo ja ich wcześniej, jak już pakowaliśmy rower, to widziałem, że tam rozglądali się na górze, a myśmy akurat z góry byli bardzo dobrze widoczni na tej polance. Więc do nas podjechali, ale bez żadnych problemów. Zapytali, dokąd jedziemy, czy spaliśmy, więc powiedzieliśmy, że spaliśmy, no bo ciężko było ściemniać. Wzięli paszporty, coś tam w samochodzie posprawdzali. I tyle, oddali. I powiedzieli szerokiej drogi. Tak. A droga faktycznie szeroka jest. 2 pasy do góry, można jechać. No a jeszcze przed tym, jak zjawiła się Straż Graniczna, jakieś pół godziny wcześniej, przechodził cygan. No i coś tam zaczął zagadywać, ale specjalnie raczej go olewaliśmy, żeby poszedł, no bo nie chcieliśmy, żeby tam wszystkie rzeczy przy obozowisku były porozrzucane w różnych siateczkach, tam telefony ładowane, tu kamera stała, rowery obok, więc ja wolałem, żeby on poszedł, bo tak to trzeba było się rozglądać, kontrolować, żeby coś przypadkiem nie zabrał, no bo to nigdy nie wiadomo, co mu w głowie. Ostatnia stacja w Bułgarii. A tam już na znaku napisane Turcja 1 km, także pewnie zaraz będą przejścia graniczne. To co, zobaczymy co na tej stacji ciekawego? Tak. Łazienki na przykład. Na przykład łazienki, nie? Internet. Internet przeważnie na nich jest. Sklep. Także Rosjanie w Bułgarii mają mocną pozycję. No bo Lukoile to są rosyjskie stacje. Ponieważ Turcja nie jest już krajem Unii Europejskiej i wobec obywateli Unii Europejskiej wymagana jest wiza. Procedura jest taka, że trzeba sobie wydrukować taką elektroniczną wizę. Aby otrzymać turecką wizę, należy wejść na rządową stronę. Formularz jest w języku polskim, wypełniamy podstawowe dane, od kiedy nam jest wiza potrzebna. Wiza jest ważna przez pół roku, z czego na terenie Turcji możemy przebywać 90 dni i jest to wiza wielokrotna. No i zaraz się przekonamy, czy działa. Tak, i podjeżdżamy już na samo przejście. Tam podjedziemy pod sklep. A tu jest przejście. Więc właśnie przejechaliśmy przejście graniczne. Jesteśmy już w Turcji. To przejście, jak widać, jest za mną. Przełęcz na wysokości 648 metrów. No, zegarek się niewiele myli, bo pokazuje 655. Przeprawa przez granicę szybciutko poszła, nie? Tak. Bez żadnych problemów. Także zjedziemy kawałek do Istambułu. Tam na znaku jest napisane 260 km, ale ja nie wiem, czy nasza droga będzie może trochę dalej, bo nie będziemy chyba taką samą główną jechać, więc zobaczymy, ale w 3 dni byśmy chcieli tam dojechać, nie? Na sobotę. Wiecie, jak się tak jedzie, nie trzeba chodzić do pracy, to się nie liczy, czy dzisiaj jest poniedziałek, czy dzisiaj jest pierwszy dzień pracy, czy dzisiaj jest piątek, czy zaczyna się weekend. Są takie same. Tak, każdy dzień się jest w pracy, nie? Ewentualnie trzeba liczyć z tym, kiedy sklepy są otwarte, czy coś takiego, a poza tym tak każdy jest. dzień jest taki sam. Także rozpoczynamy przygodę z Turcją. Teraz przez Stambuł i jakieś inne miasta, jeszcze nie wiemy które.
będziemy jechać do Gruzji. Pewnie do przejechania jest ponad 1000, wiele ponad 1000 km, także z 3 tygodnie na pewno będziemy jechać przez Turcję. Szczególnie, że kraj jest dość górzysty, tak wynika z mapy, ale pewnie damy radę. A w Gruzji zobaczymy, co w Gruzji. 260 Istanbul. Lecimy na Istanbul. Było chyba kilometr zjazdu i od razu zaczął się podjazd. Już wczoraj też tak było, że nie cały czas pod górę, tylko w dół, góra, ale spoko. A tu w ogóle inny kolor mają drogi, nie? Tak. Takie białe. No. Niebo też wygląda bardziej błękitnie. Ta wioska, do której nie trzeba zjechać z drogi, jest dopiero za 37 km. Wcześniej są tylko takie, że kilometr od drogi trzeba odjechać. Aha. Więc proponuję, żebyśmy robili gdzieś przerwę i zjedli po prostu te chipsy, czekolady i Tak. wafelki, które mamy. Tak, to pojedziemy troszkę w dół, zrobimy sobie przerwę przekąskową, a potem spróbujemy do tamtej miejscowości 37 km, już będzie mniej zjechać i tam wypłacić kasę w bankomacie i kupić chleb, nie? Tak, tak, bo chleba mamy, no kilka kilometrów. Troszkę mamy, no trzeba będzie kupić, a do chleba mamy, nie? No co mamy? Do chleba mamy. Miało być wczoraj do kolacji, ale było zdecydowanie za zimno. Wczoraj, nie? Wieczór. Bo temperatura już chyba nawet przyszedł lekki mrozik. A specjalnie zakupiliśmy na pożegnanie z Bułgarią, z Unią Europejską piwko, bo w Turcji piwo będzie drogie i pewnie nie będziemy pić. Więc już tutaj na tureckiej ziemi, masz? Napijemy się pożegnalne piwo, a następne zobaczymy, może w Turcji, a jak nie, to na pewno w Gruzji. Także otwieram. Zobaczcie, dobre. Chyba tak. Chłodne jeszcze? Tak. No to na zdrowie. Na zdrowie. A do piwa mamy chipsy. Krupka chips. Korzyczka. Czekoladę. Może też będzie droga, bo, Może też, no. bo na granicy był sklep duty free, tam mieli papierosy, Papierosy, alkohol, czekoladę i kawę. kawę. Tak. Więc podejrzewam, że czekolada jest droga tutaj. Ale mamy jeszcze jedną z Polski. Turcy wiedzą, że to jest szerokie pobocze, a nie takie 20-30 cm jak były w Rumunii, w Bułgarii. Wreszcie dłuższy był odcinek w dół, ale to już widzę, że się zaczyna lekki podjazd. Ale okolica bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Właśnie wjeżdżamy do pierwszego tureckiego miasteczka, takiego większego. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Misja: znaleźć bankomat, wypłacić kasę i kupić przynajmniej chleb, jeśli nie coś więcej. I co mogę powiedzieć na początku, że jest tu dość porządnie, dobre ulice, wszystko fajnie oznaczone, mniej śmieci niż w Bułgarii, ale są też na poboczach. Ludzie normalnie ubrani, nie chodzą w łachach. Przed nami meczet, bo co prawda Turcja jest krajem laickim, ale głównym wyznaniem jest islam. Przewaga muzułmanów. Sklepów dużo. Tuborg jest, czyli alkohol sprzedają. On pewnie będzie droższy niż w Bułgarii. No i kobiety muzułmańskie
Przynajmniej te tradycyjne chodzą z zasłoniętą głową, ale oczywiście te nietradycyjne, które nie chcą tego robić, nie muszą. Przez nikogo do tego w tym kraju nie są zmuszane. No tak, czy tu już czuć Azję? Może zaczynają powoli być czuć. Chociaż jesteśmy w europejskiej części Turcji. Tu jest przykład dwóch kobiet. Jedna idzie z chustą na głowie, starsza, a druga z odsłoniętą głową. Także kraj laicki, choć muzułmański. Nie stanowi to problemu. Każdy może chodzić jak chce. Prawda? Tak. Fajną rzeczą w krajach muzułmańskich jest to, że przeważnie przy wejściach do meczetu znajdują się krany z wodą. Ma to związek z tym, że w meczecie przebywa się boso, a tutaj można się... I w ogóle wchodząc do meczetu powinno się wchodzić czystym, czyli powinno się umyć Zanim ręce. się modli, Tak, trzeba umyć... zanim się zaczniesz modlić, trzeba umyć twarz, nos, ręce, tak, twarz, ręce i nogi. Ponieważ w meczecie się chodzi boso. Dla nas jest to fajna rzecz, bo możemy tutaj zatankować sobie wody na dalszą drogę, a ponieważ jest już wpół do... 20 po 6 jest, a my pewnie za jakąś godzinę będziemy się chcieli już rozłożyć na nocleg, więc woda nam jest potrzebna. Dzisiaj rozkładamy się troszkę wcześniej, jeszcze jest przed zachodem słońca, ale zaraz słońce się schowa. Tutaj mamy takie poletko malutkie, gdzie rozłożymy namiotki, a tak naprawdę jesteśmy dość blisko drogi, ale w sumie nie powinniśmy być zbytnio widoczni, ponieważ te samochody tutaj jadą dość szybko, zjeżdżają w dół, kierowcy patrzą na wprost, raczej nie powinni nas dostrzec, a za chwilę się zrobi ciemno, więc też już nas nie będzie widać wtedy. A drugi plus tego miejsca jest taki, że jeśli z tej strony jest zachód, to tutaj będzie wschód, więc jak tylko słońce troszeczkę wstanie, to nas oświetli i zrobi się cieplej automatycznie. No, a teraz się spieszymy, nie? Bo jak zaraz zajdzie słońce, to się zrobi strasznie zimno. Tak. A jaka jest teraz w ogóle temperatura? Patrzysz? 15,4. No, 15, czyli teraz jest bardzo ciepło, a pewnie po zachodzie to ta temperatura do 5 spadnie. Tak. Na pewno. Myślę, że mniej. Że mniej, nie? Co widziałam w prognozy, to koło zera ma być chyba. W nocy? Tak. No, No dlatego... ale to dopiero później, nie? Tak, Teraz do 5 może, tak, rzeczywiście. Także to będzie nasz pierwszy nocleg w Turcji. Tak. Dzisiaj mamy 30 marca, jest godzina za 3:10. My już jesteśmy gotowi do drogi i ruszamy w tamtym kierunku, mniej więcej cały czas na wschód. Poruszamy się w kierunku Istambułu. Do Istambułu zostało nam jakieś 180 km z tego miejsca. Spało się bardzo dobrze. Lekki hałas od drogi, ale w zasadzie nie przeszkadzający. Nikt do nas nie przychodził, nikt nas nie zaczepiał. Fajne jest to, że wszędzie tu w zasadzie jest woda. Przy każdej miejscowości też są takie kubeczki, gdzie można sobie nabrać wody i się po prostu napić. Chłodna, dobra, zimna woda. Myśmy się zatrzymali tutaj przy takiej herbaciarni i zostaliśmy zaproszeni przez pana taksówkarza na herbatę, no i przy okazji sobie można z panami dziadkami trochę porozmawiać. Jeden pracował w Niemczech, więc niemiecki język dobrze zna. Będziemy pić turecką herbatkę. Turkish kara çay. Deutsche Tee. Deutsche Tee. Deutsche Tee. Sizde kara çay yok mu? Yok. Dużo cukru. Ahmet parayı kaptırdım babana da. Aleykümselam. Dino Tacı çok güzel bir dana getirdi oraya. 6 onlara mı nereye aşağı Good çay. oraya satmış. 5 milyon mu 7 milyon. Güzel, Tacı, güzel evlendik. çay. Evlendik ki Tacı. Böyle bir lokanta yanında.
Horrenda mnie okrzyczała, że blokuje ruch. A co mi tam? Przecież mnie miną. Ja jestem malutkim rowerkiem. Chciałem nagrać, jak ten samochód z muzyką grał, przejeżdżał i grała muzyka z samochodu i samochód przejeżdżał. A to jest po prostu miasteczko Wize. 11 000 mieszkańców. Przynajmniej tak pisało na znaku przed wjazdem. Kramy z owocami. No już się robi powoli azjatycko. Choć to europejska część Turcji. Tu obok nas miasto Saray. Właśnie skręciliśmy tu w inną drogę. Teraz droga jest bardzo szeroka, ładna, gładka i mamy wiatr w plecy. Przed chwilą jeszcze mieliśmy taką samą drogę, tylko z węższym poboczem, tylko że jechali tam w dwie strony, czyli jeden pas w każdą stronę. Było bardzo dużo ruchu i mieliśmy wiatr z przodu. Powierzchnia była nierówna i bardzo nieprzyjemnie się jechało. No, a w miasteczkach jest dużo do zobaczenia, ale między miasteczkami nie bardzo. To znaczy, czasem tak, czasem jest po prostu pola. Więc coś trzeba zrobić w tym czasie, żeby się nie nudzić. Ja tu mam mapownik, jak to się nazywa? Mapownik. Ale włożyłam kartki z tureckimi słowami i się uczę. Więc nauczyłam się na przykład już trochę liczyć. Na przykład 1 to bir, 2 to